Mam dość swojej szafy. Brzmi znajomo. A może moja szafa pęka w szwach, ale ja wciąż nie mam się w co ubrać. Albo nie wiem, co do mnie pasuje. W mojej szafie jest absolutnie wszystko i nic. Brakuje tam mnie. Nie martw się. Ten temat dotyka tak naprawdę ludzi na całym świecie, ponieważ statystycznie ponad 70% ubrań w naszych szafach to po prostu ubrania, których nie nosimy. To ubrania, które zalegają na dnie naszych szaf. Być może to są ubrania, które kupiłeś na wyprzedaży. Podyktowane to było dobrą ceną, atrakcyjną ceną, albo być może zapychałeś swój emocjonalny głód danym zakupem. Być może daną rzeczą wynagrodziłeś sobie awans, a być może tę jedną sukienkę założyłaś na jedną randkę. No cóż, powodów jest dużo i niby mówi się bardzo też sporo na temat mody zrównoważonej, ale moja refleksja jest taka, że tak naprawdę ta moda zrównoważona, ona wcale nie jest bliska nam. Że ona tak bezpośrednio nas nie dotyka. Kontrowersyjne, ale jednak. Myślę, że jeśli coś rzeczywiście nie dotyka naszego problemu, czyli na przykład naszej szafy, która jest powodem codziennej frustracji, to trudno nam się odnieść do modowych, etycznych wyborów, bo przecież moja szafa jest źródłem moich problemów, a nie to, czy mam kupić rzecz jakościową na lata, zrównoważoną czy nie. Zresztą jakie to ma znaczenie? Otóż ma ogromne znaczenie, ponieważ ta moda jakościowa, ta moda trwała, a ta moda krótkotrwała, oparta na takiej troszeczkę kulturze jednorazowości, dotyka właśnie Twoją szafę. I zastanów się, być może właśnie przez to nie masz się w co ubrać, bo te rzeczy, w które zainwestowałaś i w które wydałaś pieniądze, czy wydałeś pieniądze, tak naprawdę nie są Twoje. Czyli coś tu się nie zgadza. Brakuje w tym wszystkim logiki. Dlatego jeśli Twojej szafie brakuje harmonii, jeśli czujesz, że jest tam przesyt, to po prostu postaraj się to odgruzować. Odgruzuj własną szafę i to jest moja propozycja wrześniowa. Taki challenge dla Ciebie na dzień dobry, na nowy sezon i zupełnie nowy start. Postaraj się o audyt, przegląd własnej szafy. Jeśli nie z profesjonalną stylistką, to sama. Ale umów się na jedną rzecz. Jeśli będziesz robić przegląd szafy, zostaw absolutnie tylko i wyłącznie to, co z Tobą koresponduje, co często powtarza się na Tobie. Ale znowu kolejny warunek. To musi być rzecz jakościowa. To musi być rzecz, która jest dobrze odszyta. To musi być rzecz, która ma dobre składy, ponieważ odchodzimy od fast fashion, odchodzimy od tego, co jest właśnie jednorazowe, co jest byle jakie i nieetyczne. Pamiętaj, że pozbycie się niskiej jakości, nietrwałych, niewartościowych ubrań przyniesie Ci po pierwsze sporo przestrzeni w szafie, a poza tym da Ci sporą ulgę. Kochani, na Z Mody Wzięte na pewno niejednokrotnie powrócimy jeszcze do tematów mody zrównoważonej, do szafy zrównoważonej, ale na takich naszych nowych zasadach, po to, żeby pogłębiać Twoją i stylową, i konsumencką świadomość. Natomiast myślę, żeby to jeszcze zrobić, to już gdzieś zaszczep sobie, zasiej ziarenko takiego nowego podejścia do wyboru ubrań, które będą z Tobą trwały, do poszukiwania jakości, na którą i Ty, i planeta zasługuje. Być może również fakt, że nie masz za dużo opcji w szafie, jest podyktowany tym, że po prostu te rzeczy nie są przystosowane czy zainwestowane, zakupione do Twojego konkretnego stylu życia. Przez to po prostu masz mnóstwo opcji, ale brak stylizacji. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci 4 ponadczasowe elementy garderoby z oferty Lily Silk.
Będą to ubrania z kaszmiru i jedwabiu i znowu będę rozbudowywać się inteligentnie o kolejne elementy garderoby i dodatki i zobaczysz, jak zaledwie dodając klasyczny element czy bawiąc się akcesoriami potrafi to wpłynąć na całokształt stylizacji i mało tego podkreślić mój osobisty styl. Także zapraszam do obejrzenia odcinka. Zaczynamy nowy sezon. Dołącz do rodziny Natalia Penar z Mody Wzięte i zasubskrybuj kanał. Dodam jeszcze, że marka Lily Silk świętuje swoją rocznicę, swoje urodziny i w związku z tym przygotowała dla moich widzek kod rabatowy. Jeśli któraś z Was zafascynuje się którąś z propozycji, może skorzystać z rabatu, ale szczegóły w opisie pod filmem. Pierwsza stylizacja z rozpędzonego Berlina, przepięknej, artystycznej ulicy Fasanenstraße, gdzie również znajduje się nasze atelier. I to jest taka propozycja, myślę, wczesno-jesienna ze względu na dopełnione akcesoria, dodatki, buty. W szczególności mam na myśli. Natomiast przepiękne, czekoladowe, jedwabne spodnie, obszerne, które również z każdym ruchem pracują, bo tego jedwabiu jest sporo. I ja muszę Wam powiedzieć, że ja jesienią kocham absolutnie gorzkie, ciepłe, mleczne czekolady praktycznie pod każdą postacią. Bardzo lubię ten kolor. I w tym sezonie myślę, że najbliższe są mi połączenia takie bardzo klasyczne, czyli na przykład czekolada z beżem, czekolada z toffee, czy też czekolada z granatem, ale też jak najbardziej czekolada z czernią. Czyli to są takie podstawowe kolory, na które ja szczególnie mam apetyt i pokazuję tutaj w tej stylizacji ze sweterkiem kaszmirowym polo, z kołnierzykiem, w takim dość sportowym wydaniu. Natomiast przede wszystkim na co warto zwrócić uwagę, to jest ta jakość, o której mówiłam na początku odcinka. To są tkaniny, które są szlachetne, które dopasowują się do ciała, które są niesamowicie miękkie, otulające, aksamitne. W związku z tym na skórze odczuwa się przyjemność noszenia. I to znowu są klasyki na lata. To jest znowu element garderoby kapsułowej, akurat tej mojej garderoby kapsułowej, które będą służyły mi przez długi czas. Mam nadzieję, że przez długie lata. Będę z uwagą przyglądać się jakości i trwałości tych ubrań. Natomiast już od samego początku powiem Wam, że one są bardzo dobrze uszyte. Z dbałością o detale, z dbałością o szwy i warto sobie zrobić taki test każdego ubrania w swojej szafie i przejrzeć, jak te rzeczy wyglądają właśnie od lewej strony. To jest źródło informacji o danym ubraniu, więc ja też mam tę świadomość i zaglądam nie tylko do składów ubrania rzeczywistego, ale również do składu podszewki. No i oczywiście zwracam uwagę na detale, takie jak sposób wykonania szwy, czy też wszelkiego rodzaju ozdobniki, guziki, przeszycia. Wszystko absolutnie bierzemy pod tak zwaną lupę. W tej stylizacji czułam się bardzo komfortowo. Myślę, że ona jest moja. Ona jest prosta, ale jednocześnie myślę, że zarysowuje mój charakter. Stylizację dopełnia torebka Kosaty Studio, polska marka Kosaty Studio oraz myślę, że jeden z moich ulubionych butów tego lata, ponieważ ultra wygodne, czyli mule od Totem, które też wprowadzają taki dosyć swobodny, luźny look. No i widzicie na koniec, niby Berlin, takie duże miasto, ale jednak spotkanie na szczycie. Spotkałam po drodze, kiedy kręciliśmy materiał dla Was, Tymoteusza, asystenta naszej galerii. A właśnie, mówiąc o galerii i mówiąc o atelier, to jest ten moment, żeby podzielić się z Wami absolutnie fantastycznym newsem.
Otóż w dniu 12, 13 i 14 październik rusza moja Akademia Masterclass Osobista Stylistka. To jest program, który dedykuję wszystkim tym, którzy marzą o zawodzie osobistej stylistki, które chcą wkroczyć być może na nową ścieżkę kariery, czy też rozwijać tę ścieżkę kariery równolegle ze swoją profesją. Wszystkie możliwości są jak najbardziej na tak, więc wymarzyłam sobie również Berlin, naszą galerię. Będą to 3 intensywne dni. Chcę tylko powiedzieć, że dla wszystkich zainteresowanych moja firma Akademia Masterclass jest również zarejestrowana w KRS, czyli Krajowym Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Jeśli macie ochotę, zapraszam. Link będzie również znajdował się pod filmem dla wszystkich zainteresowanych. Oczywiście teraz też w specjalnej ofercie promo, tak zwane promo dla wczesnych ptaszków. Myślę, że bardzo korzystna cena, biorąc pod uwagę fakt, że moje kursantki, być może jedna z Was, nauczy się swojego przyszłego zawodu. A teraz przed Tobą stylizacje, których głównym trzonem są spodnie jedwabne. Spodnie jedwabne marki Lily Silk i teraz uwaga, pierwsza stylizacja to stylizacja bardzo prosta, ale też bardzo moja. Stylizacja z crop topem Isabel Benenato. Do tego jedna z moich ulubionych kolorystycznych kompozycji, czyli czerń i czekolada. Torebka, saszetka de Rum Berlin i buty Tabi Maison Margiela. Słuchajcie, część wysokogatunkowych ubrań, które pojawią się w odcinku, będą pochodziły z drugiego obiegu. Zobaczycie na pewno 2 marynarki. I tak tutaj marynarka męska Lewe z wełny dziewiczej, przepiękna szara. Kompozycja 3 podstawowych kolorów tak naprawdę. I czekolady, i czerni, i szarości. No, na tę szarość również mam apetyt. Być może, zobaczcie, jest to podyktowane znowu kolorem Pantone, który gdzieś tę szarość będzie nam proponował. O kolorach Pantone i o prognozowaniu trendów ja już mówiłam w którymś z odcinków. Warto do nich powrócić. Skąd się biorą trendy? Taki odcinek popełniłam, zresztą bardzo ciekawy. Proponuję go odnaleźć, ponieważ nic się nie dzieje bez powodu, również w trendach, również w kolorach, ale rzeczywiście, no słuchajcie, jesteśmy tak studiowani i to, co się dzieje globalnie na świecie i to, co się dzieje z nami, że no, ta szarość w naturalnym, jakimś takim naturalny sposób ona do nas przychodzi. Dlatego ja też chętnie po nią sięgam, ponieważ po prostu ją czuję najzwyczajniej w świecie. Ja nie jestem osobą, która, wiecie, jest osobą w pogoni za trendami, absolutnie wręcz przeciwnie. Jestem osobą, która szuka swojego języka i która się nim lubi posługiwać w taki bardzo indywidualny sposób, ale no, często, gęsto zdarza się tak, że to, co proponuje no, czy kolor Pantone, Instytut Pantone, czy też no, poszczególne niektóre mikrotrendy czy makrotrendy, one gdzieś wpisują się też w mój styl, w moją szafę, także tylko i wyłącznie po takie sięgam. W stylizacji pojawia się torebka Kosaty Studio, to jest nasza polska marka, którą już również kiedyś zaprosiłam do jednego z odcinków i ta torebka też ma tutaj swoją funkcję. Ta biel jest nie bez powodu, ponieważ ona rzeczywiście, słuchajcie, bardzo mocno odbija się na tle tej stylizacji, czyli jak gdyby stylizacja stanowi tło dla tej torebki, która nagle robi się takim jednym z bardziej dominujących akcesoriów. Kolejna stylizacja, kolejna propozycja już z męską, olbrzymią, przeskalowaną marynarką. Nie tylko jej rozmiar jest przeskalowany, ale również linia ramion, która no, bardzo mocno mi się spodobała. Muszę przyznać, że gdzieś tam chwyciła mnie za serce, kiedy po nią sięgnęłam. Jest to absolutnie marynarka z second handu. Po pierwsze ma genialny skład.
Jest to marynarka z wełny dziewiczej i jedwabiu, no co wpływa po prostu na jej jakość, jest wspaniale odszyta i właśnie to, co mówię, zaglądajmy do środka, to też jest marynarka również, która no jest przepięknie wykończona naprawdę, więc przyjemność noszenia i to jest też taka bardzo minimalistyczna stylizacja. Znowu oprawiamy naszą osobowość, bo ktoś by powiedział, słuchaj, no wyglądasz w tym po prostu no okropnie, nie pasuje Ci to, jesteś za niska, jesteś za szczupła, proporcje się burzą, ale właśnie o to chodzi, słuchajcie, właśnie o to chodzi, żeby zburzyć. Jeśli masz na to ochotę, po prostu to zburz i idź za głosem swojego serca, za głosem tego, co Ty modowo czujesz, bo umówmy się, obecnie moda, i to jest fantastyczne, jesteśmy w takich czasach, kiedy moda to jest po prostu festiwal osobowości, nie inaczej, już te takie schematy noszenia, jak ubierać, jak wydłużać, jak skracać, jak optycznie to, jak optycznie tamto, słuchajcie, warto to wiedzieć, ale warto wiedzieć też, jak łamać wszelkie schematy. 4 to już jest kardigan Bennenato. Zresztą kardigan, który uwielbiam i mam już ten kardigan przez kilka dobrych lat, myślę, że przez 3 lata. Jest w fantastycznej formie i no po prostu jest to jakość. I znowu element garderoby kapsułowej, ponadczasowej, który akurat w mojej szafie, umówmy się, spełnia swoją rolę. Ja tutaj tę stylizację uzupełniłam o kultową torebkę marki Derum Berlin, tubę księżycową, tubę Moon w srebrnym kolorze. Ta tuba sprawdziła mi się absolutnie i latem, i myślę, że zimą będzie dalej taką kontynuacją, ponieważ ja się z tymi torebkami nie rozstaję, a ze srebrną no, mam do niej szczególny sentyment i szczególne podejście, bo ona bardzo fajnie też rozjaśnia, rozświetla stylizacje klasyczne, ale nie tylko. 5 to stylizacja uzupełniona o płaszcz mojej ulubionej skandynawskiej marki by Mallenberger. Przepiękna wełna, przepiękny kolor. Słuchajcie, radość noszenia, ponieważ ten płaszcz, kiedy tylko zakładam, to po prostu czuję, że czuję się w objęciach tej jakości, o której ja bardzo często do Was mówię. I to jest tak z płaszczami, zwłaszcza, no uwaga, umówmy się, że jesień i zima to jest ten okres, kiedy tak naprawdę te płaszcze są numerem 1 naszych stylizacji. W związku z tym nie żałujcie pieniędzy, żeby zainwestować w dobry płaszcz. Dobry płaszcz to jest płaszcz, który będzie z Tobą kilka dekad. Będzie potrafił być z Tobą 10, 20 i 30 lat. Uwierzcie mi, że posiadam płaszcze w swojej szafie, na przykład z Max Mary, które mają kilka dekad, są kaszmirowe i są rewelacyjnej jakości. Także no, ten płaszcz, nic dodać, nic ująć, po prostu jeden z moich absolutnych ulubieńców. Kochani, ostatnia stylizacja w tej serii, zanim przejdziemy znowu do stylizacji berlińskiej i warto zostać ze mną do końca, to jest stylizacja no, jedwab plus jedwab tak naprawdę, składający się z 2 podstawowych elementów jedwabnych, czyli jedwabnej koszuli, również marki Lily Silk oraz spodni w czekoladowym kolorze. Bardzo lubię to zestawienie, ponieważ koszula założona, zobaczcie, to jest znowu to, w jaki my sposób nosimy dane ubranie. Czyli ta koszula jest po prostu rozpięta, narzucona na tank top. I bardzo fajnie, uwaga, co tu się robi z sylwetką, co tu się robi w ogóle stylizacyjnie. No ona bardzo fajnie zarysowuje ta kompozycja. Mówię o kompozycji, ona bardzo fajnie zarysowuje talię. Ona bardzo fajnie też gdzieś tam tnie tą sylwetkę, ale w taki bardzo płynny, spójny sposób. Myślę, że mimo wszystko, patrząc na te proporcje i na tą sylwetkę, na tę stylizację, ona fajnie tą sylwetkę jeszcze wyciąga. To są przepiękne materiały, które no, tak jak wspominałam już, one po prostu pracują z każdym moim ruchem, więc jest to komfort, jest to ogromna wygoda,
a przy tym no, taka szlachetność, którą odczuwasz na własnym ciele. Więc jest to no, niebywałe doświadczenie. Stylizacja uzupełniona saszetką Croco de Rum Berlin. Te saszetki nie zostały wprowadzone jeszcze do oferty. Ja tę saszetkę testowałam na wakacjach i uwierzcie mi, że była to jedna z moich lepszych decyzji stylowych, żeby zabrać tę saszetkę w podróż, ponieważ zastępowała mi absolutnie wszystko. Poza tym była ultra lekka. Wkładałam do niej zaledwie kartę kredytową, błyszczyk, jakiś drobiazg, telefon i po prostu nie czułam, że mam ze sobą cokolwiek. Przed nami ostatnia stylizacja. No i tę stylizacją zaproszę Cię znowu na ulicę Berlina. I tutaj, moi drodzy, moje drogie, pomyślałam tak. Marzy mi się coś komfortowego, marzy mi się coś ciepłego, otulającego. W końcu zbliża się jesień, zima wielkimi krokami, ale też marzy mi się coś, co będzie stylowe, coś, co będę mogła wykorzystać na przykład w podróży, albo coś, co będzie wyglądało stylowo miejsko, kiedy właśnie będę miała ochotę poczuć się komfortowo, ale jednocześnie ciepło, przyjemnie, komfortowo. No to właśnie to jest taka opowieść o tym komforcie. Jest to zestaw, bo taki zestaw sobie stworzyłam. Jest to kaszmirowy, tak naprawdę jest to hoodie. To jest sweter, nie pokazałam tego być może w filmie, ale jest to sweter z kaszmiru, który ma opcję zdjęcia tego kaptura. Natomiast ja na potrzeby filmu i też myślę, że ten kaptur spełnia jednak funkcję gdzieś tam, raz, że wprowadza jakiś ciekawy element do stylizacji, a dwa, że rzeczywiście zarzucony na przykład na głowę w otoczeniu, czy uzupełnione o na przykład jakąś fajną ramoneskę, no po prostu spowoduje, że nie będzie potrzebna nam czapka. Jest to bardzo, bardzo, bardzo miejska, ciepła propozycja, uzupełniona jednak mimo wszystko butami lakierowanymi od Jil Sander, które gdzieś dodają też takiego nieco bardziej modowego akcentu. Ja bardzo te buty noszę. Ja bardzo te buty lubię. Chciałam powiedzieć, że bardzo te buty lubię. Natomiast powracając do kaszmiru, bo myślę, że warto skupić się na właściwościach kaszmiru. Otóż moje drogie, moi drodzy, kaszmir to miękkość. Kaszmir jest niezwykle miękki i delikatny w dotyku. No, to jedno z najbardziej miękkich włókien naturalnych i po prostu sprawia, że jest nam miło i przyjemnie nam się go nosi. Po drugie, kaszmir jest ciepły. Jest to wełna niezwykle delikatna, która ma właściwości doskonałej izolacji termicznej, czyli pomaga nam po prostu utrzymać ciepło w chłodne dni, pomimo że kaszmir jest lekki i tak naprawdę nie czuć tej warstwowości i nie czuć tego ciężaru, który nas gdzieś tam opatula. Jest też trwały. Włókno kaszmiru jest wyjątkowo trwałe i, moi drodzy, odporne na zużycie. Dlatego ubrania i akcesoria wykonane z kaszmiru po prostu są dobrą inwestycją na lata. Co prawda, rzeczywiście one mają swoją cenę. Za kaszmir trzeba więcej zapłacić, ale myślę, że no właśnie w dobie budowania swojej szafy jakościowej o mniejszą ilość, a lepszą, być może jest to jakaś strategia i jakiś pomysł na ciekawą, mądrą garderobę, na ciekawą, mądrą szafę. Jestem ciekawa Waszych wrażeń po dzisiejszym odcinku. Wszystkie ubrania, które zobaczycie dziś z marki Lily Silk, będą w opisie pod filmem. Zapraszam również osoby zainteresowane do wzięcia udziału w Akademii Osobistej Stylistki w Berlinie. Zostało tylko 6 miejsc. Kurs ogłosiłam 2 czy 3 dni temu. Nie, przepraszam, jak będziecie oglądać to we wtorek, czyli
czyli nieco dalej, ale kiedy to nagrywam jest piątek, uwaga, więc na dzień dzisiejszy jest 6 miejsc i grupa również będzie bardzo kameralna, ponieważ ja cenię sobie taką indywidualną, kameralną współpracę, żeby skupić się również indywidualnie na Was. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Przede mną sporo wyzwań, muszę Wam powiedzieć, we wrześniu i w październiku to już w ogóle. I zastanawiam się, czy mogę zdeklarować to, że będę tutaj regularnie jeszcze przez okres września i października. Powiem tak, będę się starać. Cieszę się, że do Was wróciłam. Cieszę się, że rozpoczynamy nowy sezon. Już do Was tęskniłam, ale rzeczywiście szukuje się dużo projektów, w tym być może, jeszcze nie będę zdradzać, jeden związany z programem Z Mody Wzięte, ale naprawdę nie mogę zapeszać i nie mogę Wam mówić o niespodziankach, które ewentualnie miałyby się nie odbyć, więc wolę tego nie robić. Jeśli będę mogła podzielić się z Wami fantastyczną nowiną, to na pewno to zrobię, podzielę się z Wami. Kochane, kochani, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Piszcie koniecznie w komentarzach, która stylizacja najbardziej przypadła Wam do gustu, ale piszcie też, jak obecnie czujecie się z własną szafą, z własnym stylem. Czy budujecie te własne szafy właśnie strategicznie, jakościowo, czy tam wciąż jest gdzieś przypadek, emocja, trendy? Dajcie znać koniecznie. Ściskam Was serdecznie. Do zobaczenia.